Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universalmemory.pl i .com. Dzisiaj porozmawiamy o odrobinie magii, bo każdy lubi odrobinę magii. Natomiast ta będzie dosyć paskudna, to będzie czarna magia, a mianowicie będziemy rozmawiać o niewykrywalnych, uwaga, niewykrywalnych infekcjach Helicobacter. I nie bez powodu nie mówię Helicobacter pylori, bo będziemy rozmawiać o takich niewidzialnych, niewykrywalnych kuzynach Helicobactera, którzy są w stanie zarazić ludzi jak najbardziej, są w stanie wywołać symptomy, ale nie będą wykrywalne przez większość komercyjnych dostępnych testów. Wszyscy oczywiście wiedzą, że Helicobacter pylori jest prawdziwą plagą społeczeństwa i żeruje na naszej społecznej tkance bardziej niż politycy nawet. 50% populacji całego świata jest zarażona Helicobacter pylori. Nawet 80% całego społeczeństwa w krajach cywilizowanych jest zarażona Helicobacter pylori. Nas jak zawsze interesują tylko te infekcje, które przede wszystkim będą dawać symptomy. Tak? Helicobacter pylori wiadomo, że będzie występować jakby natywnie, fizjologicznie, między innymi w żołądku. Natomiast oczywiście nas interesują przypadki, kiedy on będzie dawać przede wszystkim symptomy. Natomiast to, o czym się nie mówi praktycznie w ogóle i mam nadzieję, że właśnie, że ten filmik Was zaskoczy, ale jednocześnie pomoże niektórym z Was, jest to, że Helicobacter to jest cała rodzina bakterii. I nie tylko Helicobacter pylori jest w stanie nas zarazić, ale jednocześnie testy komercyjne, którymi dysponujemy, wykrywają właściwie tylko i wyłącznie Helicobacter pylori, jak zaraz zobaczycie, z nielicznymi wyjątkami. Helicobactera na pewno nie warto mieć w żołądku, ale to, co warto mieć, to mięsko. Dlatego sponsorem odcinka, jak zresztą nieustannie, jest Mięsna Paczka. Jeśli jeszcze nie kojarzysz, to Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw. Dieta hodowla wygląda tak, jak każda hodowla powinna wyglądać, ale niestety nie wygląda. Antybiotyki nie są używane na żadnym etapie hodowli, również nie są używane żadne boostery wzrostu. Mamy tym samym pewność, że to mięso, które trafia potem na nasz stół, jest najwyższej możliwej jakości. Mięsna Paczka działa w bardzo prosty sposób. Wchodzisz na stronę Mięsnej Paczki, rozglądasz się, wybierasz jedną z uprzednio skompletowanych paczek albo kompletujesz własną ze wszystkich produktów dostępnych w sklepie. Punkt drugi, wybierasz, gdzie ta paczka ma zostać dostarczona, i punkt trzeci, cieszysz się przesyłką, która jest świetnie zabezpieczona, jest warstwa taka izolacyjna, wszystko jest zmrożone suchym lodem i to oczywiście jest dostarczone pod Twoje drzwi. Możesz sobie przełożyć od razu do zamrażarki i wyciągać, kiedy jest ochota albo czas coś ugotować. Jeśli jeszcze nie zamawiałeś u Mięsnej Paczki, to z kodem Bartosz10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Serdecznie polecam, a my lecimy dalej. Jako że Helicobacter jest rodziną bakterii, to pytanie jest, ile dosłownie gatunków będzie należało do tej rodziny. I tutaj odpowiedź niestety nie jest jednoznaczna. To mi przypomina sytuację z mykotoksynami. W pewnym momencie gdzieś tam czytałem, że tych mykotoksyn będzie na przykład ponad 100, w innym źródle jest 300, w innym pojawia się wzmianka, że jest ich ponad 600. Jeśli chodzi o gatunki. I podobnie dzieje się z Helicobacterem. Ogólnie mówi się, że jest formalnie 18 gatunków Helicobactera, które zostały formalnie rozpoznane. Natomiast w innym źródle piszą, że jest ich ponad 30. W jeszcze innym piszą, że są 53 gatunki Helicobactera. Innymi słowy, wiemy, że jest ich dużo więcej, tak możemy podsumować ten stan wiedzy, niż to, co istnieje w tej naszej powszechnej świadomości, że jest ten Helicobacter pylori i to on głównie sieje zniszczenie. Oczywiście my skupimy się na podejściu pragmatyczno-praktycznym i omówimy sobie tylko i wyłącznie te rodzaje Helicobacter, które są w stanie wywoływać różnego rodzaju kłopoty, symptomy u nas, u ludzi. Generalnie, historycznie, zbiorowo, wszystkie te bakterie, które wykryto, które nie są Helicobacter pylori w żołądku, określano mianem Helicobacter heilmanni. I nazwa ta pochodzi od odkrywcy tego rodzaju bakterii, czyli Heilmana. Dopiero szczegółowe analizy molekularne z czasem pokazały, że to, co charakteryzowano jako Helicobacter heilmanni, to są różnego rodzaju bakterie Helicobacter. Ja do tej pory akurat mam jakiś taki trend językowy, że często mówię, że to są Helicobacter heilmanni, mimo że jeszcze raz nie jest to w pełni poprawne. Szacuje się, że 78,5%, oczywiście tą statystykę, jak większość statystyk, trzeba z dozą zdrową sceptycyzmu brać, 78,5% wszystkich infekcji Helicobacter, które nie są Helicobacter pylori, to są infekcje Helicobacter heilmanni typ pierwszy. I głównym rezerwuarem tych bakterii są psy, koty i rzadziej świnie. Więc generalnie tutaj jest jakaś wskazówka, jeśli ktoś ma kontakt z kotami, jeśli ktoś ma kontakt z psami, czyli praktycznie cała Polska,
to możemy rozważać, jeśli chodzi o diagnostykę różnicową, jeśli chodzi potem o wgłębianie się, czemu mamy symptomy, a Helicobacter pylori nie wyszedł i tak dalej. Można w tym przypadku rzeczywiście potencjalnie rozważać taką diagnozę innym szczepem, po prostu innym rodzajem Helicobacter. Będziemy mieć Helicobacter suis. Tutaj głównym rezerwuarem są świnie. Idąc dalej, będziemy mieć Helicobacter felis. Głównym rezerwuarem są koty, jak tą sama nazwa sugeruje, ta łacińska, ale też czasami psy. Ostatnim takim rodzajem bakterii Helicobacter, który może dawać nam kłopoty, to jest Helicobacter salomonis. I generalnie wiemy, że znajduje się w zwierzętach, nie ma jakiegoś konkretnego rezerwuaru, więc teoretycznie można zakładać, że będzie również możliwa infekcja znowu od psów czy kotów tą bakterią. Jednocześnie Helicobacter salomonis występuje najrzadziej z tych wszystkich bakterii, które opisałem. Jeszcze raz, powinniśmy się praktycznie zawsze skupiać na Helicobacter hellmanni typ 1, jeśli chodzi o rozważanie potencjalnych podejrzanych jakichś przy diagnostyce różnicowej. Mamy te małe podłe gnidy zidentyfikowane, co one mogą nabroić w organizmie. Jeśli chodzi o Helicobacter hellmanni typ 1 i znowu przypomnę, to jest prawie 80% wszystkich infekcji nie Helicobacter pylori, które wciąż są Helicobacter, możemy spodziewać się łagodnego zapalenia żołądka. Najczęściej ten przebieg nie jest mocny, to te stany zapalne są relatywnie lekkie. Możemy spodziewać się dyspepsji przy Helicobacter hellmanni typ 1, czyli generalnie zespół różnego rodzaju objawów, który spowodowany dyskomfortem spowodowanym przyjmowaniem jedzenia. I idąc dalej, chłoniak malt. I do chłoniaka malt jeszcze sobie wrócimy, ale to jest właśnie jedna z takich potencjalnych tajemniczych przyczyn, które, uwaga, można wyleczyć, się okazuje. Idąc dalej, Helicobacter suis będzie dawać dosyć agresywne stany zapalne żołądka. Idąc dalej, też może wywołać chłoniaki malt. I dodatkowo to jest jakieś rozróżnienie potencjalne, chociaż nie zawsze w pełni prawdziwe. Helicobacter suis jest w stanie również wywoływać wrzody żołądka, tak jak Helicobacter pylori. Jeśli chodzi o Helicobacter felis, jeśli chodzi o Helicobacter salmonii, one generalnie dają stany zapalne żołądka i trzeba jednocześnie podkreślić, te dwa typy bakterii ostatnie generalnie są bardzo rzadko wykrywane i nie o to chodzi, że są rzadko wykrywane, bo wszystkie te bakterie Helicobacter, o których teraz mówię, są rzadko wykrywane. Po prostu bardzo, bardzo rzadko ogólnie będą powodować infekcje. Jest to wciąż możliwe, natomiast mało czy bardzo mało prawdopodobne. Kiedy można potencjalnie rozważać tą diagnozę, że jest to infekcja Helicobacter, ale nie Helicobacter pylori? Niestety to jest tak naprawdę najbardziej upierdliwe, bo trzeba zrobić całą długą diagnostykę różnicową. Trzeba wykluczyć inne diagnozy, żeby można było zacząć podejrzewać tą diagnozę, że jest to na przykład infekcja Helicobacter hellmanni typ 1. Najpierw oczywiście musimy wyjaśnić, jak wygląda ta ładna diagnostyka Helicobacter pylori. Mamy tak naprawdę dwa złote standardy obecnie. To jest gastroskopia z biopsją i badaniem histopatologicznym i ureazowy test oddechowy. To są złote standardy. Cały czas często używa się antygenów w kale na Helicobacter pylori. I żeby było jasne, to wciąż jest przyzwoite badanie, ale jest na przykład już gorsze niż ureazowy test oddechowy, więc jeśli chodzi o badania nieinwazyjne, bo ureazowy test oddechowy to jest, no cóż, test oddechowy. Tak, nic nie trzeba zaglądać tam do żołądka. Ureazowy test oddechowy powinien być jakby wyborem domyślnym. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to jest tak naprawdę potencjalnie, uwaga, powtórzyć badanie albo zrobić inne badania. Jeśli ktoś wykonał gastroskopię, i to jest oczywiście w pewien sposób badanie upierdliwe, bo jest inwazyjne, ale preferowane o tyle, że możemy zobaczyć w żołądku, czy rzeczywiście występują stany zapalne, czy występują jakieś, nie wiem, metaplazje, czy występuje owrzodzenie. Ciężko tak naprawdę zastąpić to badanie czymkolwiek i ureazowy test oddechowy też nie jest jakby pełnym zamiennikiem. Jeśli ktoś wykonał gastroskopię, to wcale nie znaczy, że badanie, sama ta biopsja i badanie histopatologiczne z całą pewnością wskaże, że nie ma infekcji Helicobacter pylori. Wiemy z literatury, że generalnie rozmieszczenie tych bakterii może być na tyle nierównomierne i ich aktywność na tyle niska, przynajmniej w początkowych stadiach, że mogą być już symptomy, czyli może być stan zapalny żołądka, natomiast może jednocześnie nie być wystarczająco produkowanej ureazy, żeby wykryć
te bakterie. Wszystkie tak naprawdę te testy będą polegać na wykrywaniu ureazy. Tak, bo Helicobacter pylori ma bardzo mocną ekspresję genu, który produkuje ureazę, czyli ten enzym, który będzie rozkładać u nas mocznik na amoniak i dwutlenek węgla. Jeśli chodzi o gastroskopię, rozmieszczenie tych bakterii jest nierównomierne i tym samym ich aktywność nie jest aż taka duża. Może być tak, że będą symptomy, natomiast będą niewykrywalne w tej gastroskopii bakterii Helicobacter pylori. I to samo tyczy się oczywiście testu ureazowego, oddechowego. Może być tak, że ktoś sobie tam dmuchnie, a potem się okazuje, że tak naprawdę Helicobacter wciąż jest. Badania pokazują, uwaga, że powtórzenie testu, na przykład ureazowego testu oddechowego, może, mimo że początkowy był ujemny, może w następnym teście pokazać już infekcję. Więc czasami jest to tak naprawdę kwestia złego timingu albo po prostu gorszego dnia dla Helicobactera, że nie wyprodukował wystarczająco dużo ureazy, żeby go wykryć. Nie bez powodu też wspomniałem, że czasami to nie jest tylko kwestia, uwaga, powtórzenia tego samego testu, to jest kwestia wykonania innego. Jeśli wszystkie poszlaki, wszystkie znaki na niebie i ziemi będą pokazywać, że jest to najprawdopodobniej Helicobacter pylori, przynajmniej jeśli chodzi o symptomy, a dany test wyszedł negatywnie, to moim zdaniem powinniśmy wykonać drugi test. I czemu moim zdaniem? Bo miałem mnóstwo już takich, ja nazywam ich tajemniczych pacjentów, którzy się zgłaszali, nikt nie był im w stanie pomóc, itd., itp. Symptomatycznie strasznie mi pasował Helicobacter pylori. I nagle się okazało, że no, test był już robiony. No to mówiłem, to jeśli się nie obrazisz, czy jeśli możemy wydać trochę pieniędzy na dalsze badania, to zróbmy kolejny test. I czasami było tak, że ktoś miał gastroskopię i dopiero ureazowy test oddechowy wychodził pozytywnie. Miałem tak, że ktoś miał gastroskopię i ureazowy test oddechowy. Poniekąd jako ostatnia deska ratunku robiliśmy badanie skału i tam na przykład wychodziła infekcja i rzeczywiście potem leczenie przynosiło rozwiązanie występowania symptomów. Także jest to niestety dosyć upierdliwy proces i potencjalnie kosztogenny, jak to się mówi, bo trzeba wysupłać trochę pieniędzy na te dodatkowe badania. Ale moim zdaniem warto o tyle, żeby nie leczyć najzwyczajniej na ślepo, bo to jest absolutnie najgorsza rzecz. Jeśli jest już diagnoza, tak można udać się do lekarza i powiedzieć: hej, chcę leczyć to, a to. Albo jeśli ktoś woli próbować rozwiązań naturopatycznych. Widziałem, że dr Marta Dobras ma filmik o leczeniu takim właśnie naturopatycznym bez antybiotyków Helicobacter pylori. Tutaj kolejna ciekawostka, ale niesamowicie praktyczna. Mówiliśmy, że Helicobacter pylori ma największą ekspresję tego genu, który produkuje ureazę. Ureazę, która służy dla nas jako jakiś marker wykrywania infekcji Helicobacter pylori. Pojawia się pytanie, czy inne rodzaje Helicobactera również są w stanie produkować ureazę? I odpowiedź jest tak. Natomiast ekspresja tego genu jest zdecydowanie niższa niż Helicobacter. Jakie są tego konsekwencje? Oczywiście konsekwencje są takie, jak mówiłem na samym początku, może być tak, że będziemy mieć badanie, które jest jakby na celniku ma ureazę, ale nie wykryjemy tej infekcji, bo to nie jest infekcja Helicobacter pylori. Ale uwaga, mamy też odwrotność tej sytuacji, bo jednocześnie te bakterie produkują jakąś ilość ureazy. Może być więc tak, że badanie histopatologiczne po gastroskopii pokaże infekcję Helicobacter i tak samo ureazowy test oddechowy pokaże infekcję Helicobacter, ale to nie jest infekcja Helicobacter pylori, to jest infekcja przede wszystkim najczęściej jeszcze raz Helicobacter helmani typ pierwszy. Czy my jesteśmy w stanie to rozróżnić? No tak naprawdę nie bardzo. Nie w takich warunkach szybkich, komercyjnych, tak? Trzeba by mieć dostęp do zdecydowanie bardziej profesjonalnych testów, które jeszcze raz komercyjnie dla pacjentów nie są dostępne i nie są również dostępne dla lekarzy. Jeśli chcesz minimalizować ryzyko po prostu tego fałszywie ujemnego wyniku na Helicobacter pylori, jest takie, że jeśli wykonujesz gastroskopię, to warto poprosić albo zanim się umówisz na wizytę, spytać się lekarza, czy mógłby on wykonać pobieranie tych wycinków uaktualnioną metodą Sydney. Bo ta uaktualniona metoda Sydney w Polsce, zauważyłem, praktycznie nie jest stosowana, a jest to swojego rodzaju standard, czy tak naprawdę jest to standard. Bo na czym ona polega? To nie jest najczęściej tak, że tak jak widziałem, całe mnóstwo tych badań histopatologicznych bazuje na 2 wycinkach. 2 wycinki to jest niesamowicie mała ilość. To zaktualizowana metoda Sydney sugeruje, żeby pobrać 2 wycinki z przedświąka oddziewiernika żołądka, 2 wycinki z trzonu żołądka i 1 wycinek z wcięcia kątowego żołądka.
żołądka. I zauważyłem, że znowu, nie wiem, już widziałem po prostu tych wyników badań histopatologicznych, praktycznie nikt nie pobiera, jeśli chodzi o gastroenterologów, wycinków z tego wcięcia kątowego żołądka. Tam też czasami mogą się właśnie chować Helicobacter pylori. Jeśli nie pobierzemy stamtąd tego wycinka, to też nie wykryjemy w tym badaniu histopatologicznym. Kolejnym krokiem jest wykluczenie wpływu leków na sam wynik badania. Innymi słowy, trzeba się upewnić, że w ostatnich tygodniach nie była przechodzona żadna inna antybiotykoterapia, nie bierze się inhibitorów pompy protonowej, nie był spożywany bizmut i dodatkowo nie były spożywane, chociaż te leki, te środki są już dosyć rzadko używane w Europie i też dosyć rzadko na świecie, antagoniści receptora histaminy 2. Bo ogólnie oczywiście my przyzwyczailiśmy się, znowu tak bym powiedział codziennie, kolokwialnie, że jeśli będziemy blokować receptory histaminy, to działanie jest głównie antyalergiczne, ale tych głównych receptorów histaminy mamy 4. I zwyczajnie te leki przeciwhistaminowe, antyhistaminowe będą blokować ten receptor H1, nie tylko, mogą częściowo również H2, natomiast ci antagoniści receptora histaminy 2 będą wpływać na wydzielanie właśnie kwasu żołądkowego i blokowanie, antagonizm tego receptora histaminy H2, który znajduje się w żołądku, również będzie w stanie wpłynąć jako zakłócacz w wyniku badania czy to gastroskopii na Helicobacter pylori, czy też ureazowego testu oddechowego. I to nie koniec tej udręki, no bo musimy dalej bawić się w tą diagnozę różnicową. Musimy wykluczyć głupią dietę, wpływ głupiej diety na powstawanie anemii. No oczywiście w momencie, w którym w morfologii lekarz zauważy, że okej, dobra, mamy tutaj do czynienia z anemią, czy to z niedoboru żelaza, czy anemią megaloblastyczną, a więc niedoboru witaminy B9 i B12, trzeba się zastanowić, czy powodem nie jest dieta. Oczywiście najczęściej w tym przypadku, jeśli chodzi o Helicobacter pylori, czy ogólnie Helicobacter, będziemy mieć do czynienia z anemią z powodu niedoboru żelaza. Ta ureaza, ten enzym, który jest produkowany, ono będzie zwiększać zasadowość żołądka. A my potrzebujemy kwaśnego żołądka, żeby kontrolować wchłanianie żelaza, żeby kontrolować wchłanianie witaminy B12, kontrolować wchłanianie cynku, wapnia, miedzi. I w momencie, w którym będziemy mieć anemię, to oczywiście jest jakieś wskazanie, że to może być infekcja Helicobacterem, ale też może być potencjalnie wskazanie, że ktoś ma głupią dietę. Czyli innymi słowy, będziemy unikać produktów mięsnych, szczególnie mięsa czerwonego, albo spożycie jest jakieś, nawet nie najgorsze, ale ktoś, nie wiem, będzie popijać każdy posiłek dużą ilością herbaty, czy herbaty z mlekiem. Czyli będziemy tutaj hamować dosyć mocno wchłanianie żelaza. Oczywiście przede wszystkim, że trzeba podkreślić, że żelaza niehemowego. Potem musimy bawić się w wykluczanie innych chorób układu pokarmowego. Tak? Bo jeśli na przykład będziemy mieć SIBO, przerost bakteryjny jelita cienkiego, może się zdarzyć tak, że po prostu ten przerost jest na tyle silny, że oczywiście będzie dawać dolegliwości jelitowe, będzie dawać dolegliwości również żołądkowe. Tak, będziemy mieć zwiększone ciśnienie w jamie brzusznej, może by pojawić się kłopot z odźwiernikiem żołądka, może pojawić się zalewanie żółcią żołądka. Może to być i oczywiście same te bakterie, one bardzo chętnie konsumują żelazo, więc anemia może się pojawić. Trzeba wykluczyć kandydozę jelitową. Trzeba wykluczyć potencjalnie infekcje pasożytnicze. Ta anemia może się na przykład pojawić dlatego, że nie wiem, ktoś ma infekcję tęgoryjcem i ten tęgoryjec już zawędrował do jelita cienkiego, będzie tam nadgryzał to jelito, tym samym mamy jakieś krwawienia mikro. Oczywiście możemy to wykryć badaniem krwi utajonej w kale. itd. itp. Innymi słowy, jest dosyć długa ścieżka eliminacji różnego rodzaju diagnoz, zanim dojedziemy do tego, że to może być infekcja innym rodzajem Helicobactera. Między Bogiem a prawdą ta diagnoza różnicowa będzie ciut jeszcze dłuższa, natomiast tak naprawdę chodzi o wyeliminowanie najbardziej prawdopodobnych przyczyn, tak? Bo bardzo często będziemy poruszać się tutaj zgodnie z tak zwaną brzytwą Occama, czyli te najbardziej prawdopodobne rozwiązania są prawie zawsze rozwiązaniami prawidłowymi. Czyli możemy dopiero tak naprawdę zacząć rozpatrywać jakieś różnego rodzaju, nazwijmy to dziwne diagnozy, kiedy wszystkie te oczywiste oczywistości zostały wyeliminowane. Jeśli one rzeczywiście diagnostycznie zostały wyeliminowane, i jednocześnie zauważysz u siebie, że wciąż masz stany zapalne żołądka, wciąż może być niewyjaśnione owrzodzenie żołądka, występuje chłoniak malt. W takich przypadkach jednocześnie mamy te potencjalne źródła ekspozycji, tak? Czyli częsty kontakt na przykład z psami, częsty kontakt z kotami. To w tym przypadku rzeczywiście można rozważyć potencjalnie, dobra, to może być infekcja inną bakterią Helicobacter. To nie musi być Helicobacter pylori. Zwłaszcza oczywiście jeśli testy wielokrotnie pokazywały, że
wynik jest ujemny. No i teraz najważniejsze pytanie. Co możemy z tym zrobić? To wszystko to nie ma być ciekawostka, to ma być praktyczna informacja, zwłaszcza, że wiem, że istnieje naprawdę wiele osób, które po prostu się męczą z różnego rodzaju stanami zapalnymi żołądka. Żeby było jasne, uważam, że dużo częściej po prostu nie mają one zrobione pełnej diagnostyki, niż jest to infekcja innym rodzajem Helicobactera, natomiast jak najbardziej może się to zdarzyć. Szacuje się, że właśnie do tych 2-3% różnego rodzaju stanów zapalnych żołądka, kłopotów z żołądkiem może być właśnie wywoływanych tymi rzadszymi infekcjami Helicobacter, czyli infekcjami, jak to się w literaturze ujmuje, nie Helicobacter pylori. Tak jak mówiłem, co możemy zrobić z tą wiedzą? Jeśli dojechaliśmy poprzez tą diagnostykę różnicową do tego, że wciąż mamy kłopoty z żołądkiem, wszystko inne jest wyeliminowane i to może być potencjalnie inna infekcja Helicobacterem, to trzeba to wyeliminować. I teraz, jeśli chodzi o różnego rodzaju badania, jeśli miałbym to podsumować, to większość, praktycznie to, co wspólnego mają te wszystkie inne rodzaje Helicobactera, jest to, że praktycznie wszystkie reagują na metronidazol, prawie wszystkie reagują na leczenie tetracykiną i praktycznie wszystkie reagują na leczenie amoksycyliną. Najpopularniejsza terapia na Helicobacter pylori w Polsce to jest pylera. Tak? I pylera będzie zawierała bismut, będzie zawierała inhibitor pompy protonowej, będzie zawierała metronidazol i tetracykinę. I plus jest dla nas taki, że paradoksalnie ta konwencjonalna terapia na Helicobacter pylori jest w stanie również zadziałać właśnie jeśli chodzi o te inne szczepy. Natomiast oczywiście często jest tak, że ktoś już miał nawet nie jedną albo dwie terapie na Helicobacter pylori, nie było rezultatu. Notabene o tym był ostatni odcinek, że można włączyć laktoferynę do takich terapii i zwiększyć ich skuteczność nawet o 20%. Natomiast jeśli nie ma rezultatu, można rozważyć właśnie drugą turę, która będzie opierała się między innymi, bo oczywiście to nigdy nie jest jeden antybiotyk, czy nie powinien być, o amoksycylinę. No bo całe mnóstwo tych szczepów jest wrażliwe właśnie na ten, bym powiedział, relatywnie lightowy jak na antybiotyki, antybiotyk. To jest są te wskazówki. Oczywiście trzeba pamiętać, jak wszystkie bakterie, te inne rodzaje Helicobactera, one również będą ewoluować i uodparniają się na różnego rodzaju antybiotyki. Żeby było jasne, jeśli wykluczyliśmy to wszystko i kończymy na potencjalnej diagnozie, że jest to jakiś inny szczep Helicobacter, to przynajmniej już wiadomo, mam nadzieję, czy będzie wiadomo, co robić. Jak zawsze kłaniam się w pas. Dzięki serdeczne za towarzyszenie mi podczas odsłuchiwania, a dla mnie nagrywania tego odcinka. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się mnóstwo ciekawych rzeczy. Dajcie mi znać, jak zawsze, czy po pierwsze, to jest coś nowego, czy może już słyszałeś o infekcjach innych niż Helicobacter pylori. Daj znać, jeśli właśnie może jesteś jednym z tych przypadków, który zmaga się od dłuższego czasu z kłopotami z żołądkiem i no właśnie, te standardowe leczenie na Helicobacter pylori nie przyniosło rezultatów. Jak zawsze, przynajmniej przez chwilę będę obecny w sekcji komentarzy, żeby podpowiadać na różnego rodzaju pytania. Jak zawsze inne anegdotki medyczne, uwagi są również bardzo mile widziane. Klasycznie ogłoszenia oczywiście. Polecam moje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka od A do Z, niezależnie od tego, z jakiej rodziny jest języków. To są rodziny germańskie, azjatyckie itd. System jest w pełni uniwersalny i żeby przestać właśnie wydawać pieniądze non-stop na różnego rodzaju szkoły językowe, korepetycje itd., rzeczy, które często mają ograniczoną skuteczność. Kurs Kuźnia Ekspertów, czyli Experts Incubator, gdzie z kolei pokazuje, jak samodzielnie opanować dowolną inną dziedzinę od A do Z, jak stworzyć swój plan nauki, skutecznie zapamiętywać, tworzyć głębokie rozumienie informacji, wdrażać suche informacje w praktykę. Idealne dla osób, które nienawidzą swojej pracy i chcą ją zmienić, dla osób, które kochają swoją pracę, ale chcą dostać podwyżkę i awans i muszą czegoś się dodatkowo nauczyć, zdać, może jakiś egzamin czy certyfikat. Dla osób takich jak ja, które nie chcą po prostu tracić czasu i uświadomić sobie, że czytałem czy godzinę, czy dwie i prawie nic z tego nie pamiętam, żeby zwiększyć właśnie retencję, czyli to umieszczanie w głowie dowolnych informacji. No i z okazji tego, że trwa rok szkolny, idealne również dla studentów, maturzystów, osób, które chcą dobrze zdawać wszystkie swoje egzaminy i kolokwia. Polecam również kurs O jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pań, jak i u panów, jak właśnie walczyć z tym klasycznym łysieniem, a również jak diagnozować u siebie telerogenowe wypadanie włosów. Jeśli zauważyć u siebie wypadanie dziesiątek, czy nawet 100, 200 włosów dziennie, to prawie zawsze jest telerogenowe wypadanie włosów. Wtedy można
zdiagnozować najczęściej przyczynę i to powstrzymać. No i oczywiście to tylko kwestia czasu, jak włosy odrosną. No i również w tym kursie pokazuję, jak radzić sobie z różnego rodzaju uporczywymi, upierdliwymi chorobami skóry głowy, takimi jak choćby taki właśnie uporczywy łupież. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby mi spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Pod piosenkami bonusowa ciekawostka, coś co nie powiedziałem w odcinku, uważam, że ciekawe i powiązane oczywiście z tym tematem. Poniżej bonusowej ciekawostki literatura naukowa, na którą powoływałem się w tym odcinku. Z kolei w opisie znajdziesz jak zawsze linki do kursów, wszystkich produktów, które polecam. W opisie również znajduje się link do mojego newslettera, możesz go kliknąć, wyskakuje wtedy okienko i możesz wprowadzić swój adres mailowy. I tam z kolei właśnie na ten twój adres mailowy raz na jakiś czas będę wysyłać artykuły z tej mojej drugiej części działalności, czyli nauka języków obcych, poprawa pamięci, poprawa produktywności i tym podobne. Jeśli spodobały Ci się wszystkie informacje, które przekazuję w tym odcinku, albo przynajmniej jakaś ich część, to wszystkie je można ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. Opcja ta dostępna jest dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Można zapisać się nawet na 1 miesiąc, jeśli ktoś ma ochotę i ściągnąć sobie fiszki do tego odcinka oraz ponad 150 czy już 160 ostatnich. Również dla patronów kanału dostępne jest forum prywatne, gdzie można mi zadać pytania. Mamy różnego rodzaju fascynujące rozmowy na różnego rodzaju dziwne i też standardowo medyczno-dietetyczne tematy. I również dla patronów dostępna jest sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam właśnie coś ciekawego, co mi wpadło w ręce, jeśli chodzi o literaturę naukową, najczęściej coś mocno praktycznego i omawiam często szczegółowo z odniesieniem do innych badań naukowych ten temat do badania. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.